Cześć, z tej strony Ania Waśniewska, witam Was na kanale BHP na Szpilkach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bezpieczeństwie podczas treningów pole dance. Ze mną jest Karolina, która jest od 5 lat trenerką, instruktorką pole dance i fitness. Tak, zgadza się. Właśnie już od jakiegoś czasu mocno się wkręciłam właśnie w tą dyscyplinę. Na początku byłam tancerką, potem jakoś gdzieś tam moja droga się rozeszła i stwierdziłam, że czegoś mi brakuje, więc poszłam właśnie w ten pole dance. No i tak już tutaj zostałam i do tego rozwijam się też również jako trener personalny. Pomagam ludziom przełamywać swoje słabości, wkręcić się w sport i w taki zdrowy tryb życia. Karolina, no dobrze wiemy obie, że nareszcie od 2017 roku pole dance stał się właśnie dyscypliną sportową, ale wymaga on zarówno dużo siły, wymaga też koordynacji naszej ruchowej, jak również takiego przełamywania bariery, często też strachu, Tak. bo są też figury w odwróceniu, czyli do góry nogami. Karolina, powiedz mi, czy trzeba jakoś specjalnie się przygotować do treningów pole dance? Jeżeli w ogóle chodzi o sam trening pole dance, zdecydowanie jakby od samych podstaw, żeby w ogóle zacząć, tak, musimy na przykład mieć odpowiedni strój. Zazwyczaj jest tak, że osoby początkujące mogą na spokojnie być w bluzeczce na ramionczka i mogą mieć leginsy czy dresy bez problemu, bo i tak zaczynamy zawsze od takich podstawowych figur, żeby w ogóle osoba się przyzwyczaiła do treningu i w ogóle poznała rurę, dotknęła jej, zobaczyła, z czym to się je, żeby się nie przestraszyła, więc nie damy jej od razu, wiadomo, tej figury odwróconej, żeby przełamała tą głowę i żeby już się przestraszyła na pierwszych zajęciach, tylko właśnie dajemy takie figury, żeby ją bardziej wkręcić, że ona zawsze chciała wrócić, tak? To jest najważniejsza tak naprawdę taka pierwsza zasada moim zdaniem, żeby właśnie przekonać tego klienta, żeby on chciał wrócić, tak, żeby chciał spróbować więcej. Więc no to wiadomo ten ubiór, tak? Druga rzecz jest taka, że na przykład musi oczywiście zdjąć całą biżuterię, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, bo może sobie przyszczyknąć palec podczas treningu albo gdzieś zahaczyć, cokolwiek. Ważna rzecz, żeby nie balsamować się w dniu treningu, albo nie balsamować się tak naprawdę jeszcze dzień przed. Oczywiście to zależy też jaka jest skóra, tak? No bo na przykład ja mam tak, że mam bardzo, bardzo suchą skórę, więc jeżeli na przykład dzień przed, powiedzmy, się nie wysmaruję na przykład po prysznicu kremem, na przykład to mam tak suchą skórę, że na przykład nie jestem w stanie się utrzymać na drugi dzień na rurze, więc na przykład ja muszę sobie posmarować delikatnie cienką warstwą po prostu tego kremu, nie jakoś super tłustego dzień przed zajęciami. Oczywiście w dniu zajęć to jest super, tak? Ale są też osoby, które na przykład z natury mają bardzo tłustą skórę albo no, mają potliwość bardzo dłoni, tak? Więc to najważniejsze to, żeby nie zrażać się, tylko po prostu wtedy na przykład taka osoba musi częściej używać płynu do dezynfekcji do rury, żeby trochę wyschły jej ręce i żeby ta rura cały czas na przykład nie była po prostu tłusta, tak? Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące prowadzenia zajęć, no to tak naprawdę z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o początek. Teraz Ania, powiedz mi w takim razie, jak powinno wyglądać prawidłowe zamontowanie tej rury, tak? Bo przecież to jest Twoja specjalizacja. Tak, dokładnie. Właśnie między innymi jest o tym odcinek. O bezpieczeństwie rozmawiamy, w związku z tym no, ważne jest to, żeby ta rurka nam się nie przekrzywiła, nie odpadła podczas treningu, a więc musi być solidnie, porządnie zamontowana. No i rurki mamy albo rozporowe, albo montowane na stałe. I faktycznie ważne jest, żeby montować te rurki do przede wszystkim równej powierzchni, czyli sufit, zarówno sufit, jak i podłoga powinny być równe, na suficie nie powinno być żadnych skosów. Tak, tak, to jest mega ważne. Dokładnie, jak również to, że powinna być ta powierzchnia twarda, czyli no, podwieszany sufit nie wchodzi w grę, no chyba że go zdemontujemy i wtedy do tego właściwego, twardego sufitu przymontujemy rurkę. No właśnie a propos tego, to na przykład u siebie w domu też mam właśnie rurkę rozporową. No i też musieliśmy zrobić tak, że niestety mamy podwieszony sufit na górze, więc dlatego musieliśmy wyciąć kawałek sufitu, dobudować tą różnicę, która jest do tego prawidłowego, żeby wyrównać idealny poziom na taką długość, jaką akurat rurę kupiłam. No i została właśnie tak zamontowana właśnie do tego sztywnego sufitu, o którym mówisz. No dobrze, Karolina. Rurę mamy zamontowaną, my jesteśmy gotowe, biżuteria zdjęta, bo pamiętajmy, że biżuteria to nie tylko nasze bezpieczeństwo, dokładnie. ale również też naszego sprzętu, czyli rurki. Tak. Biżuteria zdjęta, my jesteśmy gotowe do treningu. Od czego zaczynamy trening? No to, żeby oczywiście zacząć prawidłowy trening, no to musi być rozgrzewka. Zaczynamy od góry i lecimy w dół, tak? Zaczynamy od głowy, barki, klatka,
biodra, skłony delikatne, to będzie dynamiczna bardziej rozgrzewka. Nie skupiamy się tutaj super na rozciąganiu, bo samym rozciąganiem zajmiemy się oczywiście na koniec, więc w naszą rozgrzewkę wplatamy tak naprawdę dynamiczną rozgrzewkę. Właśnie po takiej rozgrzewce zazwyczaj wplatam elementy siłowe, delikatne, żeby aktywować mięśnie, żeby dziewczyny też poczuły właśnie, zależy jaka grupa oczywiście, tak? Bo jest jak podstawowa grupa, no to daje jakieś podstawowe ćwiczenia właśnie wzmacniające, ale tak samo jest z rozgrzewką, tak? Jeżeli mam bardziej zaawansowaną grupę, a to wtedy poziom rozgrzewki też idzie w górę, tak? Wplatamy tak naprawdę właśnie w naszą rozgrzewkę te elementy siłowe, wzmacniające, które mają bardzo duży wpływ na to, jak potem dziewczyny sobie tak naprawdę radzą na treningu. Karola, czy pole dance jest urazowym sportem? Wiadomo oczywiście, że jak w każdym sporcie jest ryzyko kontuzji, tak? Dlatego jakby po to jest ta rozgrzewka, to wzmacnianie, żeby unikać takiej rzeczy. Ważne jest tutaj, żeby właśnie wzmacniać ten chwyt, dobrze się rozgrzać. Mamy też różne chwyty w pole dance, tak? Mamy klasyczny chwyt razem z kciukiem, mamy cup, czyli bez kciuka, tak, jeszcze jest podchwyt, tak, no i wiadomo, że każdy ten chwyt trzeba w jakiś sposób wzmacniać, no i wiadomo, że na przykład w podchwycie trzeba stopniowo po prostu go obciążać, żeby sobie oczywiście nie naciągnąć, tak, albo nie zrobić sobie urazu, no najczęściej to jest w przyczepach przy łokciu, żeby właśnie sobie nic nie naciągnąć, nic nie nadwyrężyć, więc jakby zwracamy na to szczególną uwagę, żeby właśnie to wszystko stopniowo, wszystko w swoim czasie właśnie szło, a nie od razu, żeby dziewczyny były rzucone na głęboką wodę, tak? Bo to nie o to w tym chodzi. Ważne też tak naprawdę jest to, że dziewczyny jak zaczynają swoje treningi, tak, no to potrzebują asekuracji, więc na każdym treningu staram się najpierw je przeasekurować, dokładnie pokazać co jak, krok po kroku, przytrzymać się i dopiero jak one zaczynają czuć się pewnie, tak, to dopiero wtedy one próbują robić to same. No ale jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przygotować się, to co wszystko do tej pory tak naprawdę mówiłam, tak, przygotować ciało, tak, żeby użyć właśnie tej magnezji, która dziewczyn się czuje niepewnie, że ma za śliskie ręce. Właśnie to, żeby się nie balsamować, żeby się nie ślizgały w zależności od skóry, tak? Ta rozgrzewka, to wzmacnianie, to wszystko ma na to wpływ, żeby po prostu nie zrobiły sobie nic złego, tak? Więc to jest bardzo ważne, że ten etap, który już przegadałyśmy, tak, żeby po prostu tego się trzymać i to wszystko będzie okej. Jak rozmawiam z koleżankami, którym mówię, że trenuję pole dance, to one zawsze boją się, że nie mają wystarczająco dużo siły w rękach. Co sądzisz na ten temat? Trzeba mieć już na początek? Nie obalam ten mit absolutnie, dlatego, bo mam dużo dziewczyn, które absolutnie nic wcześniej nie ćwiczyły, ani nie chodziły na treningi, na siłownię, że w ogóle nie miały styczności tak naprawdę ze sportem. No i dopiero na przykład pierwszy sport, z jakim się zetknęłam, no to był pole dance, tak? No i właśnie tutaj po to są wymyślone te poziomy pole dance różne i różne ćwiczenia są dopasowane, figury do tego, żeby rozwijać cały czas tą siłę. Tak naprawdę jak idziesz na siłownię, przecież nie robisz od razu martwego ani przysiadu 100 kg, tak? No ten ciężar jakby tak naprawdę, no taka prawda, no. Bo ten ciężar dostosowujesz sobie na początku, tak? Najpierw robisz pustą, tak, dokładnie. Robisz najpierw pustą sztangę i dokładasz sobie ciężar i tu jest tak samo. Po to najpierw robisz figury przy rurce, obrotowe, powoli jakieś siedzenia, dokładasz coraz trudniejsze, robisz kombinacje, no i ten chwyt automatycznie się wzmacnia. I tak naprawdę dlatego też na rozgrzewce, tak jak mamy te elementy siłowe, rozgrzewkowe, to one są też po to wplatane, żeby potem dziewczyny się rozwijały siłowo, tak? No, te umiejętności same chcąc, nie chcąc się rozwijają, więc absolutnie to jest największa głupota, jaką zawsze muszę tłumaczyć dziewczynom albo namawiać właśnie je, żeby przychodziły na zajęcia bez względu na to, czy mają siłę, czy nie. Albo jeszcze moje ulubione jest to, że jestem za gruba. No O, tak. to jest super, no. Mamy dziewczyny w różnym wieku, z różną wagą. Są dziewczyny, które są troszkę większe, tak, ale na przykład mają więcej siły tak naprawdę niż te dziewczyny, które są chudsze od nich. Każda dziewczyna jest inna i jakby waga też tutaj naprawdę nie ma znaczenia, bo to zależy od tego, jak się dziewczyna też zepnie po prostu. Nie ukrywajmy, na pewno jak ktoś jest lżejszy, to jemu jest łatwiej na początku robić te wszystkie ćwiczenia, no ale z drugiej strony chyba po to się nabiera tą siłę w trakcie treningów, żeby tak na dobrą sprawę wyrównać te wszystkie. Ale waga naprawdę tutaj nie ma znaczenia ze względu na to, że po prostu mówię, że są dziewczyny, które są chudsze, a nie potrafią zrobić figur, które na przykład robią dziewczyny z większą wagą. Czyli szanse mogą być tak naprawdę wyrównane. Tak, jak najbardziej, więc to absolutnie to też jest kolejna wymówka, która w ogóle do mnie nie dociera. Skoro zaczynamy trening rozgrzewką, no to jak każdy porządny trening musimy go zakończyć
rozciąganiem. Tak, dokładnie, więc trzeba tutaj pamiętać o tym, żeby po każdym właśnie treningu zrobić też delikatne rozciągnięcie. Specjalnie na przykład w grafiku jest tak, że najpierw jest trening, a po takim treningu właśnie jest na przykład godzina rozciągania, tak? I to jest jak najbardziej To dobry jest pomysł. idealne. Tak. To jest tak właśnie idealne rozwiązanie, ale tak samo jak ćwiczymy w domu, to fajnie jest sobie po takim treningu może nawet nie zrobić godziny rozgrzewki, godzinkę rozciągania, tylko zrobić sobie właśnie to nawet takie pół godziny rozciągania, tak? Każdą jakąś tam sekwencję przytrzymać po prostu trochę dłużej. Ważne jest właśnie to w zależności od poziomu zaawansowania, żeby rozciągnąć te partie, które najbardziej były właśnie używane. Wiadomo, że jak są podstawy, no to najczęściej są używana jest górna partia, tak? Praktycznie dolnej się nie używa. Też tak czy siak, po tym jak już jesteśmy właśnie rozgrzani, wykorzystać ten moment i po prostu rozciągnąć się i zrobić nawet taką 15 do pół godziny po prostu takie porządne rozciąganie. Ale nawet w trakcie treningu, każdy trening kończy się rozciąganiem i nawet te 5-8 minut no też jest Tak. dobre. Ważne, żeby po Tak, prostu tak. był akcent tego rozciągania, żeby o tym po dokładnie. prostu nie zapomnieć. Tak, żeby nie a poza tym też są niektóre figury, które można po prostu przy rurce się rozciągnąć, tak za pomocą po prostu rurki i wykorzystać też ją do pomocy. I właśnie nawet te 5 minut, jak ktoś nie ma czasu po prostu rozciągnąć chociaż przez 30 sekund jakąś tam konkretną po prostu część, która była po prostu używana podczas treningu. Karolina, wydaje mi się, że wyczerpałyśmy temat BHP właśnie na rurce. Ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Dziękuję bardzo. A Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, zarówno ja, jak i Karolina, chętnie odpowiemy na pytania w komentarzu, które możecie zostawić pod filmikiem. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszamy do kciuka w górę.